Dzisiaj cofniemy się w czasie około 25 lat. Na YouTubie są urywki z materiału roboczego z dwóch miejscowości, którymi się zajmowałem. Najwięcej z miejscowości Bajtkowo, a więc przedstawię wygląd tej miejscowości sprzed 25 lat. Początek filmu przedstawia, jak bawiły się dzieci 25 lat temu. Nie było smartfonów czy komputerów. Spoglądając dzisiaj na te urywki, widzimy, że te zabawy były bardzo niebezpieczne. Również place zabaw stwarzały wielkie niebezpieczeństwo. Ale wypadków nie było, gdyż te dzieci inaczej postrzegali otoczenie. Byli bliżej natury. Tym razem nie chcę przedstawiać historii alternatywnej, gdyż po ostatnim filmiku, który się ukazał, przychodziło dużo wiadomości z ostrzeżeniami na moją pocztę mailową. Nie jest takie proste, jak może się Państwu to zdawać. Możecie coś nagrać kamerą lub zaczerpnąć temat z oficjalnej historii i wrzucić na YouTube'a, a nie będziecie mieli problemów. Inaczej jest z historią alternatywną, gdyż jedni boją się o technologię, drudzy o skarby, a jeszcze inni o historię. Taka historia jest spisana również o Bajtkowie. Może przedstawię urywek w formie 3 pytań, gdyż film dotyczy innego tematu. Czy wiesz, że to, co jest w internecie lub książkach o historii Bajtkowa, może nie mieć mocnych podstaw archiwalnych? Podobnie jak wspomniałem o filmiku o Ełku. Widziałeś zdjęcie aktu nadania praw wiejskich Bajtkowa? A przepraszam, wsi Bajtenberg. A może Bajtkowen? A słyszałeś taką nazwę swojej miejscowości jak Bejtkowen? Chyba nie. Wiesz, dlaczego usunięto tę nazwę z książek i internetu? Podobno zrobiono z nazwą Lik i Lük, dzisiejszy Ełk. Jak myślisz, co przedstawiają te wzniesienia? Było ich 3. Czy znasz historię tych wzniesień? Czy wiesz, dlaczego podczas I wojny światowej oddział rosyjski złożony z 14 żołnierzy, którzy byli zakwaterowani w budynku przy jeziorze, był chroniony przez wojsko rosyjskie i niemieckie? Przechodzimy teraz do filmu. Nie będę tu za dużo mówił, gdyż chcę, aby te ujęcia filmiku były materiałem dla pokolenia, które się narodzi lub dzisiaj jest bardzo młode i nie pamięta wyglądu swojej miejscowości sprzed 25 lat. Stara zabudowa przedstawia bardziej wygląd majątku rolnego niż zabudowę wsi. Dzisiaj brzeg jeziora, dużo budynków, dróg, las zmieniło wygląd, a niektórych budynków już nie ma. Podkład muzyczny wyłączę podczas ujęć z uroczystości stulecia budowy kościoła, gdyż chcę przedstawić, jak pokolenie byłych mieszkańców komunikowało się z mieszkańcami, którzy żyli 25 lat temu. Nikt z tego pokolenia nie znał języka angielskiego. Jest to interesujące, gdyż taka komunikacja między ludźmi funkcjonowała przed 1945 rokiem. Jeżeli będzie zainteresowanie mieszkańców historią i będzie dużo łapek do góry, to przedstawię Państwu urywek historii bardziej z życia prywatnego mieszkańców. Jakie mieli odczucia, jak się zachowywali, co robili, gdy wybuchła I wojna światowa.
I dlaczego na kamieniu pamiątkowym z tego okresu przy kościele są nazwiska osób, którzy w Bajtkowie nie mieszkali. Ujęcia filmiku są kopią z innego filmu, który przez 5 lat był na YouTubie. Ze względu, że nie posiadam praw autorskich do pewnych treści zawartych w materiale, został on zablokowany przez YouTube'a, a następnie usunięty. Już nie będę przeszkadzał, a więc zapraszam do oglądania. Pozdrawiam. Serdecznie witam Jego Ekscelencję, księdza biskupa doktora Edwarda Samsela, księdza Joachima Mozarta, pana Geralda Mandile, wszystkich księży, gości z Niemiec i wszystkich z rodzin von Kampfenfu z kraju oraz wszystkich moich drogich parafian. Herzlich willkommen heiße ich Seine Exzellenz Herr Bischof Dr. Edward Samsel, Herr Pastor Joachim Mazamait, Herr Gerhard Bandila und alle Priester, alle Gäste aus Deutschland, besonders die ehemaligen Bajtkower mit den Angehörigen ihrer ersten Familie von Hannelore. Jest to Wszystko w porządku, alles in Ordnung. Gut. Der Bus schon da? Ja, ja, noch verstauen, ja, ja. Verstauen. Der kommt wieder. Hallo. Auch nochmal. Mit der rodzina. So, da kommt der Bus. Der Bus.